Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku spróbujemy uruchomić Soft Start SSR, pokazany, który był w poprzednich odcinkach. Więc co tu mam przygotowane? Mam Soft Start, przełącznik, bo tutaj jest miejsce, żeby można było nim sterować on-off, z tego co rozumiem. Na wyjście mamy podłączone przez kilka przedłużaczy, żebym umiał kilka urządzeń podłączyć, czyli mamy żarówkę, która nam pokaże mniej więcej jak szybko wstaje napięcie. I zwykły transformator. Tu jestem wczepiony bezpośrednio na uzwojenie wtórne, przez co nie muszę używać specjalnej sondy. I będziemy widzieć jak wygląda przebieg na mini oscyloskopie. To co? Lecimy z tematem. Z racji, że tutaj terminale są odsłonięte i tu będzie to pod zasilaniem, zostawię to z boku. Wsadzimy do prądu, zobaczymy co się stanie. Nie powinno ruszyć, ponieważ przełącznik jest wyłączony, teraz jest załączony. No i pierwszy raz, żeby nie było. Ok, nie ma dymku. Nic się nie dzieje. Tu się też nic nie dzieje. I teraz spróbujemy pierwsze ujęcie zrobić, żeby było wszystko widać. Ok, wstało. No ale przebieg z sinusem to tak ok. Czyli jednak spoko. Z tym wygaszaniem to chyba trzeba troszeczkę zmienić czas wygaszania, bo to dalej jest teoretycznie załączone. Albo nie, po prostu jest w czuwaniu. Jest waiting. Ok, jeszcze raz. Z żarówką. Dopiero po kilku sekundach wstaje. Dobra, wyłączamy. Że nic się nie wykopciło. Uważam, że spoko. Weźmiemy sobie śrubokręcik. Nie wiem, który jest od czego, ale sobie najpierw pokręcimy tym. Choć może tu pisze. 0,50, 0,30. Czyli stawiam, że to jest soft start, a to jest wygaszanie. Damy sobie w tą stronę na fulla i zobaczymy co się będzie działo. Bardzo powoli wstaje. Widać, że żarówka bardzo powoli się rozżarza. Tutaj bym musiał chyba sobie zmienić coś. Trigger normal signal auto. Może tak. Hold. Nie chcę hold. Normal. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz ładnie widać, jak to wstaje. Narasta. Coraz bardziej jest wypełnione. Zresztą widać po żarówce.
aż dochodzi do fulla. Ok. Gaszenie natychmiastowe. Myślę, że raczej to wystarczy. Wiemy, że się nie wykopciło nic. Myślałem, że się będzie coś bardziej ciekawego działo. Więc teraz pozostaje mi to złożyć, wszystko w całość i zaczniemy testować to w życiowych warunkach. Z racji, że nic nie wybuchło, co jest raczej dobrym znakiem. Fajnie, że idzie tak tym regulować i tak miękko to wstaje, a spróbujemy bardzo krótko. Może dam bardziej zoom. I jeszcze raz zgasimy i załączymy. Myślę, że kto zainteresowany się ucieszy. Na pewno ktoś chciał zobaczyć dymek z tego. No ja tak średnio. Jedynie co to taka uwaga. Prędzej mówiłem, tylko zanim zacznę pokazywać. To sądziłem, że tu jest strefa niskiego napięcia, ale jak to miałem dźwignięte, to tutaj jest gdzieś kondensator. Ten kondensator jest na napięcie wyprostowanego zmiennego, co mamy w gniazdku. Czyli tutaj nie ma strefy niskiego napięcia dalej, tu jest dalej strefa wysokiego napięcia, więc to urządzenie nie jest przeznaczone, żeby było tak otwarte i było tak obsługiwane. Więc proszę nie naśladować. Myślę, że się spodobało niejednemu. Postawienie tych wszystkich kabli, wszystko zszycie, poszukanie elementów trwało mi kilka dni. Więc kto wytrwał, możecie dać łapkę w górę, komuś polecić, bądź wrzucić w subskrypcję. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, cześć.